Witam w klasztorze benedyktynów na Monte Cassino. To tutaj rozegrała się największa bitwa II wojny światowej. 12 maja 1944 roku się rozpoczęła i trwała 5 dni. Pod koniec tej bitwy generał Anders rozkazał, aby zbudować wielki cmentarz na cześć swoich żołnierzy, aby ich tam pochować. Znajduje się on po prawej stronie, po mojej prawej stronie. Właśnie idziemy w stronę balkonu, na którym pokażemy wielki cmentarz, na którym znajduje się wielki krzyż. Wojska niemieckie na tych terytoriach utworzyły system obronny, by właśnie tutaj w rejonie miasta Cassino bronić dostępu do Rzymu. To była taka bardzo silnie skoncentrowana na tych terytoriach niemiecka linia obronna, ostatnia linia obronna przed dotarciem do Rzymu i dlatego na tych terytoriach toczyły się walki już od stycznia 1944 roku do maja, a właśnie w maju, w ostatniej fazie przełamuje na tych terytoriach obronę niemiecką drugi korpus i w tym miejscu ważne jest, żeby zrozumieć, gdzie znajdują się pola bitwy. Tam ponad cmentarzem, pośród drzew znajduje się obelisk. To jest obelisk III Dywizji Strzelców Karpackich na wzgórzu 593, czyli te pola bitwy znajdują się ponad cmentarzem w kierunku północnym. Walki na tych terytoriach to była niezwykła trudność, która wynikała z tego, że były to tereny górzyste, są to do tej pory tereny górzyste i najwyższe partie tych terenów okupowali Niemcy, czyli byli z góry uprzywilejowanych pozycjach i ci sami Niemcy doskonale widzieli podchodzących żołnierzy próbujących przełamać tę obronę niemiecką, natomiast ci podchodzący żołnierze musieli zbliżyć się naprawdę na krótką odległość, żeby móc zlokalizować te bardzo dobrze zamaskowane bunkry niemieckie. I w obliczu tak doskonale zorganizowanej obrony niemieckiej tutaj w tym górzystym terenie, w pierwszej i w drugiej i w trzeciej fazie bitwy o Monte Cassino nie udało się przełamać obrony niemieckiej wojskom amerykańskim, francuskim, nowozelandzkim, hinduskim. Dopiero udało się to żołnierzom II Korpusu Polskiego w maju, w tej czwartej, ostatniej fazie bitwy o Monte Cassino. Oczywiście udało się to również dzięki temu, że ten czwarty atak był dużo lepiej zorganizowany niż pierwsze 3 ataki. To był wspólny atak wszystkich sił alianckich między Cassino a Morzem Tyreńskim i każda formacja militarna miała swój odcinek. Tutaj też nie można zapominać takiego kontekstu, że nie był tylko i wyłącznie obecny II Korpus Polski. Żołnierze polscy walczyli tutaj w górach, w rejonie klasztoru na Monte Cassino, ale w dole, w mieście Cassino atakowali Brytyjczycy i Kanadyjczycy, później 20 km stąd na zachód Francuzi na linii Gustawa i to oni 14 maja jako pierwsi przełamali tę obronę niemiecką i to też był bardzo ważny moment. I w końcu 17-18 maja zaczynają eliminować te pozycje niemieckie w górach, usytuowanych ponad drogą Kazlina nr 6, a więc ta droga, która prowadziła na Rzym, na którą wojska alianckie musiały wyjść, żeby dotrzeć do tego Rzymu, no to właśnie w nocy z 17 na 18 maja stopniowo nad tymi wzniesieniami usytuowanymi nad drogą Kazlina nr 6 kontrolę zaczyna przejmować II Korpus Polski. Kim był Niedźwiedź Wojtek? Niedźwiedź Wojtek to był przyjaciel żołnierzy armii generała Andersa, który przeszedł z nimi od Iranu aż na Monte Cassino. Wiecie, że obecność zwierzęcia w każdym środowisku, czy w rodzinie, czy w jakiejś społeczności, ma bardzo dodatni wpływ na ogół, że tak powiem, łagodzi spory, prawda? Zwłaszcza jeżeli zwierzę jest sympatyczne, przyjazne. I z tego sobie dawał sprawę mój dowódca, major Antoni Chełkowski, na czym moim zdaniem polega nie na tych
różnych figlach, które on robił, które się wyolbrzymia tutaj trochę. Mu się przypisuje najróżniejsze, prawie nadludzkie cechy. Wiecie, jak się człowiek wracał, bośmy często jeździli nocami. Byliśmy bardzo zmęczeni. Jak wracaliśmy zmęczeni do kompanii z powrotem i widzieliśmy tego pomrukującego niedźwiedzia, który się prawie, że tak powiem, niedźwiedź się może uśmiechać, prawie się do nas uśmiechał, prawda? To kolosalnie nas podbudowywało psychicznie i podnosiło morale żołnierzy. Natomiast obecnie, wiecie, na czym polega moim zdaniem najważniejsza rola niedźwiedzia Wojtka? Że czytelnik, czy ktoś, mamy przecież filmy są o nim, ogląda to wszystko, poznaje całą kampanię włoską. Bo niestety w społeczeństwie naszym na ogół się mówi tylko o bitwie o Monte Cassino. A z punktu widzenia wojskowego, strategicznego, ważniejsza było zdobycie Ancony jako ważnego portu. Znajdujemy się na cmentarzu żołnierzy II Korpusu Polskiego na Monte Cassino. Cmentarz, gdzie pochowanych jest 1072 żołnierzy polskich, poległych na tych terytoriach w czwartej, ostatniej fazie bitwy o Monte Cassino. Na cmentarzu, budowanym w latach 1944-46, znajduje się, pochowanych jest 1072 żołnierzy II Korpusu Polskiego. 1052 ciała zidentyfikowane, 20 ciał niezidentyfikowanych. No i tutaj będzie też taki bardzo ważny historyczny moment, kiedy po przełamaniu tutaj obrony niemieckiej na wzgórzu 593 w nocy z 17 na 18 maja wejdzie do ruin klasztoru patrol 12 Pułku Ułanów Podolskich pod dowództwem podporucznika Kazimierza Gurbiela. I ci żołnierze polscy, ten patrol, kontrolując ruiny klasztoru, przeszukując je, zorientują się, że Niemcy, którzy okupowali ruiny klasztoru od momentu po zbombardowaniu go, czyli od 15 lutego 1944 roku, tej nocy z 17 na 18 maja z tych ruin klasztoru pod naciskiem ataku polskiego od tej północno-wschodniej strony z ruin klasztoru się wycofali, dostali rozkaz do wycofania się i to będzie ten historyczny moment, kiedy w ruinach klasztoru właśnie została wciągnięta na maszt polska flaga 18 maja 1944 roku i później flaga brytyjska. Tę datę historycznie władze polskie, tutaj ambasada polska, przyjmuje jako obchody rocznicy bitwy o Monte Cassino. Znajdujemy się właśnie na cmentarzu II Korpusu Polskiego i właśnie jesteśmy pod grobem generała Andersa, gdzie został pochowany z jego żoną. To tutaj jest pochowane ponad 900 żołnierzy, którzy walczyli za Monte Cassino. Monte Cassino jest tam, jest klasztor, dobrze widać klasztor. I tutaj nie poległ Władysław Anders, lecz został tu przeniesiony, gdyż umarł w Anglii, lecz poprosił przed śmiercią, aby został pochowany z jego wiernymi żołnierzami. Dzięki tym dzielnym żołnierzom polska flaga do dziś łopocze tutaj na tym cmentarzu. Czerwone maki na Monte Cassino. Zamiast rozsypiły polską krew, po tych makach wśród żołnierzy giną, lecz od śmierci silniejszy był gniew. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni. I wszystkie maki na Monte Cassino.
Czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosły krwi. Czerwone maki na Monte Cassino. Zamiast rosy piły polską krew. W złotych makach wśród żołnierzy giną, lecz od śmierci silniejszy był gniew. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni. I wszystkie maki na Monte Cassino. Czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosły krwi.